Cześć, tutaj Kawiak Jones i zapraszam Cię do zobaczenia drugiego odcinka serii o paryskich katakumbach, w której dokumentuję 107 godzin, jakie tam spędziłem oraz bez zbędnego koloryzowania przedstawiam historię tego szczególnego miejsca. Właśnie dotarliśmy do kolejnej studzienki. Nasz kolega spina się na górę, żeby zobaczyć, gdzie w ogóle wychodzi ten włas, jaka jest sytuacja. Może wyjdziemy, nie wiem, chociażby po to, żeby zobaczyć sobie niebo na chwilę, bo już go w sumie trochę nie widziałem. W każdym razie w tym szybie mamy drabinkę, także jest całkiem spoko. A to, co przed nami się znajduje, to jest po prostu duże obejście, które sobie zrobimy, tylko po to, żeby zobaczyć jeszcze te kolejne odcinki. Następnie będziemy się kierowali tutaj i tutaj. Prawdopodobnie nie chcę obiecywać nic, ale prawdopodobnie dzisiaj zobaczymy jeszcze bunkier wolnych Francuzów, którzy się tutaj po prostu w tych katakumbach podczas wojny, podczas okupacji hitlerowskiej też się tutaj poruszali i składowali. Także zaraz kontynuujemy dalej tutaj na północ. Nazwy oczywiście nie wymówię, bo raz, że nie jest wam do niczego potrzebne, a dwa, że nie chcę złamać sobie języka na pierwszym dniu. Jeszcze trochę będę musiał tu pogadać. Także czekamy na kolegę i zobaczymy, jaka sytuacja. On wyszedł? Idź za nim. Ale to teraz jak już idę na górę, to już nie będę miał łapała kamera, dlatego tutaj kolega uszył mi fajną kieszeń. To jest też fajna rzecz. Nie wiem, czy mówiłem o tym na tym filmiku, który puściłem na Facebooku. W każdym razie tutaj, no to jest oczywiście trochę do dopracowania, do czołgania, żeby się nie czołgało, a nie łatwo wyciągało. W każdym razie teraz sobie włączę mikrofon i będziecie mnie słyszeli, nawet jak będę na samej górze. Dobra, jeszcze szybka synchronizacja i lecimy do góry. Fajnie będzie zobaczyć kawałek nieba. Każdy, kto zna moje poprzednie filmy, zwłaszcza te z Izraela, wie, jak dużo problemów miałem z nagrywaniem dźwięku. Przed tym wyjazdem obiecałem sobie, że już nigdy więcej nie popełnię tego błędu i rękoma Cold Seeda przygotowałem sobie specjalną kieszeń na telefon nagrywający backup audio. Pomysł okazał się wyśmienity, zarówno ze względu na dobre ukrycie mikrofonu, jak i na brak wystających kabli, które wcześniej podczas czołgania często zrywałem. Jedynym minusem tego pomysłu był stosunkowo trudny dostęp, dzięki któremu do domu przywiozłem pliki o łącznej długości 10 godzin, które musiałem synchronizować z 7 godzinami materiału wideo, który właśnie oglądasz. Niestety, ze względu na pośpiech i własne gapiostwo, przez pierwsze 3 dni nagrywałem bez stabilizacji, co chyba widać, oraz w za wysokim ISO, co strasznie kłuje mnie w oczy. Ale podziemia to nie studio, więc liczę na Twoją wyrozumiałość. Jak ten mój kolega wszedł tam bez rękawiczek, to ja nie wiem. Możesz powiedzieć, co było na górze? Na górze była po prostu studzienka zablokowana od środka z kwadratową klapą. No i taka jeszcze wnęka na kable po boku zalana betonem. Czyli raczej nie da się wyjść. Wyjść się nie da, słychać trochę powierzchni samochodów, szumu drzew. Ale kogo to interesuje? Tutaj już się zaczyna robić trochę mokro, na szczęście każdy z nas ma w plecaku wodery do kolan, które wczoraj nam przemokły, ale może dzisiaj nie przemokną, bo akurat trochę odetchnęliśmy przez noc. Znajdujemy się właśnie na skrzyżowaniu, my idziemy tam za mnie, czyli za moimi plecami w lewo. Natomiast jeżeli poszlibyśmy prosto, albo jeżeli poszlibyśmy w tą stronę, to trafilibyśmy na zamurowane ściany, które prowadzą właśnie do oficjalnego muzeum, którym po prostu są oprowadzani normalnie turyści i tak dalej. Tylko że wszystkie wejścia dookoła, mimo prób rozkopania, bo sami widzicie, że są spróbowane rozkopania, no wszystkie wejścia są zamknięte i tutaj nie ma najmniejszej możliwości, żeby się tam dostać. Każda odnoga jest na dość dużym odcinku zasypana, także to wszystko tutaj odpada. Natomiast co my teraz robimy, to jakby obchodzimy tą całą trasę oficjalną dookoła. To jest bardzo, bardzo spoko rzecz, nie? Także idziemy dalej, czasu nie ma. Udostępniona do zwiedzania część katakumb stanowi tylko 0,5% ich powierzchni całkowitej. Od momentu otwarcia muzeum w 1867 roku przez 100 lat miejsce to było połączone z systemem podziemnym. Dopiero pod koniec lat 70. ten 1700-metrowej długości fragment został oddzielony od systemu poprzez wstrzyknięcie betonu do korytarzy łączących go z resztą systemu. W efekcie powstały długie nawet na 10 metrów korki, które skutecznie odstraszają nielegalnych gości. Każdy, kto chce zwiedzić legalnie katakumby, zmuszony jest odstać swoje w legendarnych już kolejkach, w których naczekać się trzeba czasami i 3 godziny.
Ale nie ma co się temu dziwić. Od 1500 do nawet 2000 turystów dziennie zwiedza to miejsce, czyniąc je tym samym czwartym najczęściej odwiedzanym paryskim muzeum. No tak wygląda studnia do wody głębinowej. Drabinki nie ma, nic nie ma. Jest dość głęboko, trochę wody, jak zwykle trochę śmieci. No ale w jakiś sposób to cały czas działa samo z siebie. Także szacun, nie? Ciekawe ile lat temu to zostało w ogóle wykute, na przykład ten tunel, w którym tutaj jesteśmy. Tutaj również poszperałem i teraz już wiem, że zarówno ta, jak i wiele innych studni powstały w latach 1809-1831 z rozkazu głównego inspektora kamieniołomów Henri Carta. Jego robotnicy potrzebowali stałego źródła wody do produkcji zaprawy, z której murowano ściany wspierające strop. Co ciekawe, ten sam pan jest pomysłodawcą stworzenia katakumb takimi, jakimi znamy je dzisiaj. To on zarządził ułożenie kości w znane wszystkim ściany i tym samym stworzył osuaria, gdyż wcześniej kości zrzucano po prostu na hałdy. Warto tutaj również wspomnieć, że nazwa katakumby przyległa do tego miejsca dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy to zaczęto tam składować kości zlikwidowanych na powierzchni cmentarzy. Wcześniej to miejsce nazywano po prostu kamieniołomami. Tym co weszliśmy właśnie tutaj, wszędzie jest to poznaczane 3 literkami B, A, sy, a B, A, sy to znaczy nisko, czyli trzeba będzie się albo czołgać, albo iść na kolanach. No zobaczymy tutaj to, co jest opisane jako trebas, czyli bardzo nisko, to tam nie będziemy wchodzić. No a w najgorszym wypadku, jakby było za mokro albo coś, to po prostu zawsze możemy się wrócić i sobie pójść dalej naokoło. No nic, idziemy dalej, kurde, nawiguję już od pół godziny, jeszcze się ani razu nie zgubiłem, także jestem z siebie bardzo dumny. No to już jest taka dość głęboka dziura, tam nie będziemy wchodzić. Zobaczymy, czy uda się tutaj dojść naprzeciwko. W ogóle fajna rzecz jest taka, że się nawiguje pierwszy raz w życiu po tak skomplikowanych podziemiach. Nawiguję pierwszy raz w życiu z kompasem, bo na niektórych skrzyżowaniach potrzebuję kompasu. Tu jest fajnie pokazane, które jest w jakim kierunku, żeby się ogarnąć. No idzie mi całkiem dobrze, jeszcze się ani razu nie zgubiliśmy, także nie żebym się chwalił czy coś, ale się chwalę, nie? Dotarliśmy do miejsca, w którym bardzo fajnie widać w ogóle wszystkie muszelki, które kiedyś po prostu odłożyły się tutaj na dnie oceanu. No i to jest raczej trochę niskiej jakości kamień, bo jak widać on się kruszy, także to nie jest coś, co było tutaj w jakiś sposób wydobywane, to raczej po prostu wyrzucali z drogi i wrzucali tam, gdzie były puste przestrzenie. Także te wszystkie skorupiaki, które tutaj widać i tak dalej, to jest naprawdę coś, co ma już miliony lat. No i to znaczy, że właśnie w tym miejscu do góry po prostu było kiedyś dno oceanu, no bo one kiedyś po prostu tutaj wszystkie obumarły. Także tak to wygląda. Na wyższych nawet mamy tutaj większe te muszelki niż na tych niższych poziomach, to też jest fajne. W ogóle to są jakieś fajne muszelki, wyglądają jak makaron, one nawet nie są połączone, tylko to jest po prostu jakby drucik taki pozwijany, co jest też ciekawe. No a tak a propos jakości tego kamienia, to takie przejścia są też nad nami. I to jest coś, na czym stoi w tym momencie francuska stolica, nie? Nie dotykaj. Czyli nad nami się po prostu znajduje no generalnie dość ryzykowne miejsce, no ale to też nie jest tak, no w kopalniach widywałem już gorsze, także to tam kiedyś walnie, no ale jeszcze później będzie to, także tragedii aż takiej strasznej nie ma. Głównym powodem powstania katakumb, a raczej kamieniołomów, jest wapień lutetiański. To bardzo dobry materiał budowlany, który wydobywa się tutaj od czasów rzymskich aż do dzisiaj. O jego jakości niech poświadczy fakt, że wydobywany dzisiaj pod Paryżem wapień osiąga ceny nawet rzędu 2000 euro za metr sześcienny. Nazwa tego kamienia pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża, lutetia, i tak też nazwano cały okres geologiczny, w którym formował się ten wapień. A było to około 40 milionów lat temu, kiedy to tereny dzisiejszego Paryża i północnej Francji stanowiły dno Zatoki Paryskiej, rozciągającej się od Ardenów aż do Masywu Centralnego. Procesy geologiczne sprawiły, że morze wycofywało się i wracało kilka razy, tworząc tym samym wiele warstw osadów, na które składają się skorupiaki i inne organizmy morskie, które obumierały wraz z cofaniem się morza. Warto tutaj dodać, że ówczesne tereny tej zatoki były jednymi z najbardziej różnorodnych biologicznie obszarów w historii naszej planety. Między innymi dzięki temu jest tutaj aż tak dużo skamieniałości i dlatego w Paryżu istnieje wiele budynków, na ścianach których widać muszle, mimo że do dzisiejszej linii brzegowej jest aż 200 km. Podoba mi się w ogóle, w jaki sposób to zostało wykończone, nie? Nie dość, że jest szeroki, kształt trumny, żeby było śmiesznie, nie? To na górze jeszcze, żeby po prostu na większej powierzchni był wspierany strop, po prostu zrobili jeszcze takie ząbki. Bardzo fajna rzecz i tutaj to naprawdę ładnie wygląda i fajnie się zachowało. Idziemy dalej, gdyż według mojego prowadzenia dzisiaj mamy całkiem niedaleko do tego bunkra ruchu oporu francuskiego. Także kierujemy się tam.
Zostało nam naprawdę niedużo. I cały czas się jeszcze nie zgubiłem, nadmieniam. Poczekaj. To jest fajne miejsce, bo ściana została zbudowana w 1782 roku. To znaczy 5 lat po tej wielkiej katastrofie, która spowodowała, że wszyscy... Ty, tu nawet widzę, że jest... 782 rok, ten sam rok. Znowu grupa pana G. I to jest 19 ściana, którą zbudowali w tamtym okresie. Także to zostało zbudowane 5 lat po tym właśnie dużym wypadku, że cała dzielnica Paryża się zapadła. A to, co znajduje się teraz nad nami, to jest szpital ojca. No szpital po prostu jakichś tam zakonników. Natomiast co jest ciekawostką, to jest to, że tutaj jest właśnie kwiat lilii w 3 miejscach. Kwiat lilii jest symbolem monarchii. Jak wiemy, w Francji była rewolucja i tych wszystkich monarchów się ścięło albo zatopiło na jakichś rzekach i tak dalej. Także wszystkie takie znaki, które zostały po nich, były niszczone zarówno na powierzchni, jak i na ziemi. Także sam fakt, że tutaj są te znaki wykute jeszcze za czasów, kiedy jeszcze była monarchia, co prawda końcówka, ale była, no to już jest też dość fajne znalezisko. Zaraz obok tych muszelek wygląda to naprawdę całkiem spokojnie. No ale wydaje mi się, że tyle starczy nam na pierwszy odcinek, to nie może teraz 20 minut. Także w tym momencie robimy przerwę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! To był oczywiście drugi, a nie pierwszy odcinek. Pod ziemią czas płynie inaczej i myślałem, że nagrałem z 15 minut materiału, podczas gdy w tym momencie było go 2 razy tyle. W kolejnym odcinku dowiesz się więcej o francuskim ruchu oporu, który kiedyś operował w katakumbach, oraz zobaczysz kolejny, głębszy i ciaśniejszy poziom katakumb. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś mnie poznać osobiście, to zapraszam do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, gdzie publikuję informacje o organizowanych przeze mnie wyjazdach pod ziemię, w których możesz wziąć udział. Już 17 listopada organizuję 8-godzinny wyjazd do podziemnej fabryki gazów bojowych Falkenhagen, a pod koniec stycznia 2020 roku zabieram pierwszą grupę do podziemi Izraela. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i być może gdzieś pod ziemią. Cześć!